Witam was serdecznie, dzisiaj omówimy sobie update, który teoretycznie miał zmienić niewiele, ale w praktyce odwraca całą grę o 180 stopni. Na sam początek weźmiemy sobie pod lupę nowe hideouty dla małych grup. Na całej mapie będzie ich aż 35, do każdej będą 2 wejścia, ale co tak naprawdę w nich znajdziemy? Znajdziemy tam stacje do naprawy, do przerabiania run, teleport, bank oraz nowego tradera z frakcji przemytników, aczkolwiek z różnicą do innych frakcji, ta nie wymaga żadnego flagowania, ponieważ jest tylko i wyłącznie na czarnych strefach. Oczywiście w kryjówce możemy ustawić sobie home'a, przez co będziemy mogli się bez itemów, co ważne, do niej teleportować i z niej teleportować, oraz dostaniemy buffa 2,5% do fejma każdego oprócz PvP i craftingu. Dodatkowo otrzymamy zupełnie nowy market, który znajduje się we wcześniej omówionych kryjówkach. W każdej z 35 kryjówek na Black Zone będzie znajdował się market, aczkolwiek ten market działa na zasadach troszkę innych niż klasyczny, ponieważ na każdy item będzie nakładany podatek, i podatek będzie tym większy, im dalej jest kryjówka, z której kupujesz przedmiot. Przykładowo, jeśli ty jesteś w kryjówce na totalnym iście mapy, a kupujesz przedmiot, który został wystawiony na totalnym westie mapy, czyli jesteś zupełnie po drugiej stronie, i ten będzie miał największy możliwy podatek. Dodatkowo powstanie coś takiego jak cena minimalna przedmiotu, czyli przykładowo beer papsów za 800 tysięcy w tierze 5.3 nie wystawisz za 1000, tylko będziesz miał minimalną cenę przykładowo z 200-300 tysięcy, żeby wystawić ten przedmiot. Pewnie ze względu na ten nowy podatek. Dodatkowo uświadczymy nową mechanikę, choć nie do końca nową, ponieważ jest to mechanika przyciągania kulek szmaglerów ze specjalnych wagonów do specjalnych kryjówek, które pojawią się na mapie. Działa to w ten sposób, że może się pojawić się wagon z paczkami. Jeśli zabierzemy paczkę z danego wagonu, na minimapie pojawia się punkt, do którego będziemy musieli przenieść ładunek. Mechanika jest identyczna jak w przypadku przyciągania kulek do hideoutu, więc myślę, że nie trzeba dużo mówić na ten temat, prawda? Oczywiście pełną listę zmian i tak dalej cały czas będziecie widzieć na ekranie, a dodatkowo za tą aktywność będziecie otrzymywać Might, Favor oraz reputację nowej frakcji. A jeśli będziemy roamować w Open Worldzie, będziemy mogli na nim spotkać uwięzionych szmaglerów, którzy będą przetrzymywani przez frakcyjne guardy. Jeśli zabijamy te guardy, będziemy mogli uwolnić tych szmaglerów, otrzymując drobne nagrody. Dodatkowo do gry zostaną dodane specjalne szmagler coiny, które umożliwią ci podwyższanie swojej reputacji u nowego tradera frakcyjnego, o którym wcześniej mówiłem, za co będziesz mógł kupować nowe artefakty do peleny, do których zresztą później przejdziemy, skiny dosyć kiepskie, ale jednak ramkę do awatara oraz sam awatar. No i jedną fajną emotkę. No i doczekaliśmy się jednej z najwspanialszych zmian w Albionie, czyli możliwość podglądu twojej każdej skrzynki, oczywiście kto jest bankiem, w Albionie. Ale jak to działa? Jeśli klikniesz sobie przycisk K, pojawi ci się cała lista twoich banków. Co w nich masz, ile masz w nich silvera, no totalnie wszystko. Także w końcu nie będziesz musiał się domyślać, gdzie co jest, gdzie po to jechać, czy tu sprawdzić, czy tam. Wszystko będziesz miał w jednym miejscu. Nowy update przyniesie nam również przedmiot o nazwie Kill Trophy, który będzie wypadał po killach. Trofeum będzie miało 3 wielkości, zależnie od tego, jak wartościowy był kill, który zrobiliśmy. Dodatkowo dzieli się on na 3 kategorie, takie jak Open World, Hellgate oraz Mist oraz Knightfall Abbey. Mist i Knightfall Abbey to chyba jest jedna kategoria swoją drogą. Oczywiście będziesz mógł je położyć na Open Worldzie, wyspie, w sumie to gdziekolwiek byś zechciał je położyć, tylko pamiętaj, że na Open Worldzie ktoś może cię zniszczyć, nie? Trofeum pokazuje twojego ostatniego killa, możesz się nim wymieniać, tradować z innymi graczami, ale na market nie możesz go już wystawić. Sorry, że czasem czytam z notatek, ale strasznie obszerne są te zmiany, okej. Ale do gry zostaną również dodane dynamiczne spoty surowców, ale... Jakie dynamiczne spoty, jak one zostały już dodane? No właśnie, z tą różnicą, że dodają teraz większe dynamiczne spoty. Czyli jak masz duże grupowe kampy i małe kampy, to teraz będziesz miał i małe spoty surowców, które już znaliśmy, i te duże spoty surowców. Ale czym to tak naprawdę się różni? Bo surowce tu i tu możesz zbierać, nie? No tak, ale na tym dużym kampie, co będzie wyjątkowe, będą się respić world bossy surowców. World bossy, czyli też mamuty. I co ciekawe, od teraz to będzie jedyne miejsce, na którym będą się one respić. Także na statycznych spotach surki już ich nie uświadczysz. Czy to zmiana dobra? No właśnie, jestem mega ciekaw, jak to wpłynie na ekonomię mamutów i jak często one się będą respić względem tego, jak się respiły wcześniej i czy rzeczywiście mniejsze grupy będą miały większe szanse na zdobycie tych mamutów. Bo jak wiemy, przeważnie mamuty były kontestowane przez jak największe ekipy. Co ciekawe, do Albiona zostały dodane nowe misty, ale co to tak naprawdę jest? Jak widzieliście zawsze, jak podjeżdżaliście do mista, Will of Mist, coś takiego, już nie pamiętam dokładnie jak to się nazywa, ale coś ten deseń. I teraz dodają coś o nazwie Verdant Mist. Jeśli do takiego mista wejdziesz, możesz uświadczyć 2 rodzaje tych mistów. Jeden solowy, w którym jesteś tylko i wyłącznie ty i jest masa surowców do zbierania. Drugi to mist, w którym mogą być również gracze, ale nie muszą, choć pewnie będą, i tych surowców będzie jeszcze więcej i prawdopodobnie lepszego tieru oraz enchantu. I chyba tyle z tych nowych mistów. A, no i będziesz mógł do nich wejść ze spotów surowcowych i chyba tyle. No ciekawe dosyć, nie?
ale zostanie również dodana nowa kategoria w dzienniku w Albionie, która będzie, że tak powiem, kazała ci zabić wszystkie potwory w Albionie. Dosłownie, kurwa, wszystkie. Także powodzenia, myślę, że ciekawa kategoria, aczkolwiek została dodana jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna ciekawa rzecz, jeśli chodzi o dziennik, czyli podkategoria Exploringu dotycząca szmuglerów. Myślę, że to nie jest duże zaskoczenie, prawda? No i mamy nowe kryształowe bronie. O dziwo zapowiadają się naprawdę dobrze, choć nie wszystkie. Na pierwszy rzut weźmiemy sobie Kerstaffa, który odpycha przeciwników, zadając im obrażenia oraz wyłączając leczenie na 2 sekundy. Brzmi jak nowa meta na Hellgate'ach? No definitywnie tak. W sensie, mieliśmy już demonika, który odpychał, zadawał obrażenia i to już było dużo, a teraz odpychasz, zadajesz obrażenia nie ściągając staków z przeciwników i dodatkowo zabierasz im 2 sekundy healingu. To jest wręcz przepotężne na duo, jak będzie na solo, jak będzie na Avaroadach, będzie na Small Scale'u, nie mam pojęcia, aczkolwiek na Hellgate 5v5 brzmi to również mega ciekawie z tego względu, jak przykładowo Enemy Blightstaff odpali swoje E, ewentualnie sprediktuje, że zaraz pożoga odpali swoje E, odpalisz swojego E-skilla na Kersie i negujesz całe otrzymane leczenie przeciwników. Oczywiście to broń będziemy testować na Twitchu praktycznie codziennie o 16:20, także oczywiście serdecznie Cię zapraszam, link jest w komentarzach. I sorry, że tak dużo razy mówiłem podczas opisywania tej broni. I następny jest kryształowy łuk, w którym unosisz się w powietrzu, strzelając 3 strzały swoich przeciwników, licząc na to, że chociaż jedna trafi i zada im jakiekolwiek obrażenia. Nie, a tak na poważnie ta broń jest po prostu tragiczna, w sensie coś im poszło nie tak, ta broń nie zadaje obrażeń, ponieważ w równym tierze, jeśli masz ledera na sobie, zadajesz 182 obrażeń swoim przeciwnikom, strzała jest bardzo trudna do trafienia, ponieważ leci bardzo wolno, to prawda, ty jeśli jesteś w powietrzu, jesteś niewrażliwy na wszelkie obrażenia, także to jest duży plus, ale na ogół broń tak zwana do śmietnika. Ostatnio wypowiadał się na ten temat Tu Santos, który gra praktycznie tylko i wyłącznie łukami. Statement myślę, że jest dość znajomy. Każdy również z nim stwierdził, że to jest po prostu syf. Także przejdźmy dalej, szkoda. I creme de la creme, najlepsze na koniec, czyli nowe rękawice. Myślę, że ciężko wspanialszą broń, czekałem na nią bardzo długo, SBI mnie pod tym aspektem nie zawiodło, ale jak one działają? Oczywiście po użyciu swojego swojego pierwszego dasha, twoje każde autoataki oraz umiejętności zostają wzmocnione, także każdy autoatak i każdy skill będzie powodował stożek, który zadaje dodatkowe obrażenia. Stożek jest dosyć szeroki, widzicie wszystko na ekranie. Broń wydaje się być niesamowicie ciekawa i niesamowicie silna. Szczerze jestem ciekaw waszej opinii, możecie ją zostawić w komentarzach, tak jak na temat łuku. Także co? Myślę, że wiele nie trzeba na ten temat mówić. Wszystko widzicie. Przyszedł również czas na zmiany sezonowe. Od dzisiaj każdy sezon będzie trwał 2 miesiące, przerwa pomiędzy sezonami będzie trwała 5 dni. Oczywiście nagrody zdobywane za różne aktywności, takie jak zamki, kulki, birki itd. zostaną znacznie zwiększone. Oczywiście wszystko macie na ekranie, pełną kolumnę pełnych zmian, możecie sobie zatrzymać oraz przeczytać, a do tego zostanie dodany nowy debuff, o którym już wam czytam. Jest to debuff do Dizereya, który zostanie zwiększony o 20%, jeśli będziesz miał ustawionego homa w hideoutie lub w kryjówce szmaglerów, a wyjedziesz z miasta na czarne strefy. Debuff jest generalnie niesamowicie potężny, ponieważ 20% to jest bardzo dużo, więc dbajcie o to, patrzcie na to i zwracajcie na to uwagę. Ciekawostka od następnego update'u. Respawn Avalonów w mistach nieenchantowanych, jak i enchantowanych zostanie delikatnie zwiększony. I co ciekawe, od teraz nie będziesz mógł odpalić mista przejeżdżając obok niego. Będziesz musiał zejść z monta, dopiero w tym momencie zostanie on stargetowany. No i co, możecie powiedzieć, że to jest spory buff dla gankerów, ale poczekajcie, dajcie się rozwinąć temu update'owi, poczekajcie jeszcze parę minut i wszystko wam wytłumaczę. Kolejną ciekawostką jest fakt, że w naszych killach oraz śmierciach będziemy mogli zobaczyć ich znacznie więcej, ponieważ było to bodajże 5, teraz będzie ich chyba z 15, tak mi się wydaje, zresztą widzicie na ekranie. Dodatkowo będziecie mogli podejrzeć swoje osiągnięcia oraz link do killboarda w swoich statystykach. Małym dodatkiem jest również fakt, że od dzisiaj Boss Slayer nie będzie miał 3 skrzynek, a jedną, ale drop zostanie zwiększony razy 3, także to jest zmiana czysto kosmetyczna, więc się nie przejmujcie. W sumie dajcie znać, czy wolicie, żeby były 3 skrzynki, czy jedna. W mojej opinii 3 wyglądały ładnie. W sensie jak wchodzisz, widzisz już to 3 legendarne skrzynki, jest troszkę lepszy vibe'ik niż jak widzisz jedną, nie? Ale myślę, że kwestia bardzo personalna. Przechodzimy do rzeczy jak dla mnie najciekawszej, czyli Weapon Balance. Na sam początek weźmiemy sobie Arcane Staffa, który na pierwszym Q otrzymuje buffa z 25 do 40 obrażeń. To jest w ogóle świetną opcją, możliwe, że Arcane'y wrócą do mety na solo. Już były dosyć mocne, wyciągane przez sporadyczne
licznie przez bardzo małą ilość graczy, ale zobaczymy jak to się potoczy aktualnie. No i teraz zmiana, która jest jak dla mnie niesamowicie szalona, niesamowicie dziwna i niesamowicie bolesna. Także już wam z nieprzyjemnością, co prawda, ale czytam. Od dzisiaj Beerpuffsy mają zmniejszony hitbox oraz nie nakładają obrażeń w czasie. Same obrażenia zostały zwiększone, ale w żadnym wypadku nie rekompensuje to 2 poprzednich nerfów, które zabijają tą broń. Dodatkowo, cooldown tej broni będzie wynosił 20 sekund, a nie 30. A gdy trafisz przeciwnika, cooldown na E zmniejsza się o 25%, a nie o 25%, a o 40%. Dodatkowo zasięg twojego E zostaje zmniejszony z 10 do 8 metrów, a szybkość skoku zostaje zmniejszona z 22 do 18 metrów na sekundę. No i co, no z bólem czytam te zmiany, szczerze wam powiem. Z bólem czytam te zmiany. Mogę wam podać trochę mojej personalnej opinii, że finalnie niewiele to zmieni pod aspektem dużych grup, które są dosyć dużym problemem, ponieważ gdy gankujecie 10 osób, to szanse są dosyć małe na ucieczkę, tak jak ja to sam poczułem wiele razy. A dla grup duo, trio, no trochę takich jak my, nie? Problem staje się znacznie większy, trzeba będzie znacznie więcej kombinować, znacznie bardziej, że tak powiem, się starać. Także co, mnie zabolał ten update, dajcie znać co o tym sądzicie, jak nie lubicie gankować, pewnie jest to dla was świetna informacja, dla mnie przeciwnie. Ale za to co do toporów, Ranging Strike dostaje buffa. Nice. Q-Cursów, które zostaje rzucone na ziemię, dostaje buffa w postaci zwiększonego stand time'u z 4 sekund na 4,2 oraz szybciej jest w stanie uderzyć przeciwnika. To jest myślę, że spoko. Shadow Color zostaje zniszczony pod aspektem PvE ze względu na zmniejszone obrażenie mobom, jeśli masz na sobie kurtkę. A do gry PvP 1 vs 1 dodaje dynamiki, ponieważ... to mnie wyprowadziło z toku. A do gry PvP 1v1 dodaje dynamiki, ponieważ trwa krócej, ale zadaje więcej obrażeń. Oczywiście jest to delikatny nerf, aczkolwiek może i wyjść finalnie na buffa, ponieważ przeciwnicy szybko z tego wychodzili, a teraz będą mieli, że tak powiem, na to czasu tyle samo, ale obrażeń otrzymają już więcej. Deadgivery od dzisiaj najpierw zadają obrażenia, a dopiero później ściągają przeciwnika przebicie z pierwszego Q lub buffa z ciebie z Q trzeciego. I szczerze mówiąc, myślałem, że ta broń od zawsze tak działa, że działa dokładnie na tej zasadzie, aczkolwiek nie, nic bardziej mylnego, dopiero teraz będzie tak działała. Ja się w sumie cieszę, aczkolwiek to jest spory nerf na drugie Q, które myślę, że już nie będzie grane na doskok, ponieważ jako jedyne ono nie zostało ruszone, a same bazowe obrażenia Deadgiverów zostało delikatnie zmniejszone. Młoty oraz Boost Gun dostały delikatne zmiany, których omawiać nie będziemy, wszystkie zmiany macie dokładnie tutaj. Ja sobie daruję, ponieważ te zmiany są zupełnie nieznaczące. I teraz ciekawa rzecz, ponieważ do PvE naturki dostają dużego nerfa, a do PvP sporego buffa. Ale już wam mówię o co chodzi. Jeśli bijecie moby swoimi korzonkami z Q, nie zadajesz już 30 obrażeń, a 25. Tak samo, zamiast zadawać 24 obrażenia przeciwnikom, będziesz zadawał ich aż 30. Czy to wpłynie na metę koruptową? Chyba jako jedyną, tak. Czy to wpłynie na metę PvE, solo, fermienia, naturek? Bardzo. Czy ta zmiana jest dobra? No, dla wielu bolesna, aczkolwiek myślę, że tak, ponieważ naturka nie wymaga od ciebie za dużo, jeśli nią grasz. Także, czy potrzebowała nerfa od obrażeń? Patrząc na to, ile, że tak powiem, musisz dać od siebie, żeby zrobić dane moby, no myślę, że jest to fair. Kontrowersyjną opinią, ale myślę, że jest to fair. Quarter Staffy dostałem zmienione W, które od dzisiaj redukuje obrażenia zadawane przez przeciwników o 50%, a nie o 20%, co jest pięknym buffem na ZBZ oraz na Avalony. Aczkolwiek buff nie będzie trwał już 8 sekund, a 5. Co myślę, że tak czy siak jest bardzo dobrą zmianą. Ostatnio SBI zrobiło mały fuck up, ponieważ napisali, że Staff of Balance będzie negował otrzymywany healing przeciwnika o 100%, aczkolwiek finalnie będziesz ty otrzymywał negowany healing o 100%. Tylko dotki będą mogły cię wyleczyć. Także małe sprostowanie. Cieszę się, że to jednak działa w tą stronę, a nie w drugą. Przejdźmy dalej. Sporym problemem na ZBZ był fakt, że tarcza na kuszy shifterów zabierała za dużo many, także od dzisiaj będzie zabierała zamiast 16 10 oraz będzie trwała dłużej z 1,5 sekundy do 2 sekund. Myślę, że to jest bardzo duża zmiana komfortu, jeśli chodzi o ZBZ. Na żadne inne kontenty poza nim zupełnie to nie wpłynie. Także co, ja się z tej zmiany cieszę, ale możemy przejść do następnej zmiany, którą jest fakt, że miecze dostają buffa na W, czyli na Blading Cyclone bodajże. Wiecie, ten kręciołek. Dostaje buffa, przez którego zamiast 60 obrażeń będzie zadawał ich aż 70, jeśli masz jednego staka na Q. Co powoduje, że wiele mieczy może wrócić do mety. Czyżby na duo, czy na solo. I myślę, że chyba tylko tutaj generalnie zagramy ten cyklon. Może ewentualnie na naprawdę małej skali na small scale'u.
Infinity Blade podczas channelowania swojego E nie będzie dostawało 40% buffa, a 30% do prędkości ruchu. I najśmieszniejsze na koniec, czyli nerf mikstury. Jeśli rzucisz w przeciwnika na mouncie, nie zadasz mu 100% obrażeń tej mikstury, tylko jedynie 50%, co jeszcze bardziej utrudni gankowanie, przypominając o nerfie Beer Puffsów. Ciężko. Mounty takie jak Nietoperz, Widmowy Dzik, Sowa oraz Terrorbir nie będą traciły galopu po użyciu swojego skilla. Na sam koniec wrzucam wam pełną listę bookfixów oraz serdecznie zapraszam na naszego Twitcha, link macie w opisie. I co? Serdecznie dziękuję wam za oglądanie, możecie zostawić coś po sobie na tym kanale i dzięki, cześć, siemka.